Siemano, witam w kolejnym odcinku z Panie w Wanie. Dzisiaj jadę na południe Polski. Nie, jadę od swojego miejsca zamieszkania na południe. Nie wiem gdzie dojadę, jak dojadę, gdzieś tam za Miedwie, troszeczkę teraz w dół jadę. Jest tam takie fajne jezioro, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale jest tam też fajna plażyczka, na którą można dojechać samochodem i zobaczymy, czy się da to zrobić. No pogoda dzisiaj jest taka, powiem Wam, że ma lać całą noc. Super, bo ja lubię jak leję w samochodzie, jak jestem. Wziąłem też rower, oczywiście jest tutaj z tyłu, ale nie wiem czy pojeżdżę. Wybieram się na 2 dni. Znowu na 2 odcinki, bo za długi ten film był, jeżeli bym się miał rozciągnąć na 2 dni. Najpierw mówię, jadę sobie w tej okolicy fajnego jeziora, które spotkałem, które tam sobie znalazłem, a w międzyczasie sobie wymyślę, gdzie na drugi dzień pojechać, więc jedziemy, bo jest strasznie duszno. Zajedziemy najpierw do Biedronki, gdzieś w okolicach Pyrzyc, więc jedziemy. Miałem jechać do Biedronki w Pyrzycach, ale tak sobie przypomniałem, że jadę przecież kurde koło Szą, kurde, na Ustowie, także jadę sobie tutaj. O, dziury jak cholera. A po ile to ropka? Kurde, mogę tu zatankować 65, a zapłaciłem 7 zł i 4 grosze chyba na BP. No, jadę sobie tutaj do tego, zrobię sobie zakupki. Tutaj będę miał większy wybór takich mniej węglowodanowych rzeczy niż w Biedronce, więc no, widzimy się zaraz. Tak, wiem, same niezdrowe żarcie, jak widzicie. Marcel, a co z twoją dietą? Spoko, to nie wszystko dla mnie. Część zabieram też do domu, ale dzisiaj nie będzie zdrowo. To jest dla mnie 2 tygodnie diety niskowęglowodanowej. Wystarczy, znaczy nie to, że kończę, ale robię sobie pauzę operacyjną, że tak powiem. Wiem, będą mi teraz w komentarzach, że a co to za dieta, dupa z tym. No i moja lodówa załadowana po brzegi. Czekamy, a reszta wędruje do torby. Zobaczcie jaki fajny, malutki do tarcia. No nie mogą się oprzeć. Taki mini to jest do czosnku przede wszystkim. Przyda mi się w kuchni, bo jak wiecie, lubię pichcić. Jak pewnie zauważyliście, mam tu pewną saszetkę. O tym opowiem Wam w dalszej części filmu. Pakuję i jedziemy. Zobaczcie, tyle mi jeszcze zostało, 70 km. Marcel, gdzie ty tak daleko jedziesz? A no jadę sobie, słuchajcie, znalazłem sobie taką fajną plażę, nie wiem czy tam wjadę, nie wiem. Zobaczę, fajnie to wygląda na mapie, na zdjęciach bardzo efektownie, można podjechać pod całą wodę. Jest to plaża w miejscowości Żukowo. Nie wiem, jedziemy, zobaczymy. Jak mówię, 70 km mi zostało, wszystko mam, jedziemy, zobaczymy. Jak się coś będzie ciekawego na trasie działo, to się włączę, jeżeli nie, to widzimy się już na miejscu. No ja cię pierniczę, zobaczcie, no 70 można jechać, jedzie LK 50, wiem, że jestem wyrozumiały, ale zawsze mi się takie sytuacje zdarzają, kurwa, jak jadę gdzieś. O! Wiecie, dzisiaj miało, niby jest 25 stopni, miało cały dzień padać, w ogóle burza miała być. Jest tak przepotwornie duszno, nie idzie, kurde, się ogarnąć, klima, kurde, ledwo wyrabia w aucie. O, patrzcie, jaki widoczek. Akurat jedzie pociąg, szynobus. Tak, jeszcze stań, kurna, no, ja cię pierdzielę. Wiem, jestem niewyrozumiały, ale kurde, no, 70 km przede mną, jest godzina 17. No, ciekawe jak tam będzie. Chciałbym dojechać tam w miarę szybko, to ani wyprzedzić, kurwa. Sorry, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jaki naprawdę jestem. Będą bluzgi, ale będą bluzgi takie, wiecie, pip, nie? Te sprawy. Może się komuś to nie spodobać, może nie, ale no chcę zacząć być totalnie już naturalny, taki jak jestem. No, nie ukrywajmy, święty nie jestem. Klnę jak szewc, zwłaszcza jak coś robię. Mnie wkurza, dużo rzeczy mnie wkurza, ale cholerykiem nie jestem. Przepraszam z góry, jeżeli komuś się to nie spodoba, ale taki jestem i będę z tym żył. Trudno, no, taki jestem. Patrzcie, tutaj musiało ostro lać, kurde. Chociaż pogoda dalej twierdzi, że ma być ładnie i ma nie padać, nie? Znaczy ładnie, ma padać dopiero o 3 w nocy. Wczoraj zapowiadali burzę, więc nic nie zgadza. Ale Jezu, ale kurde, jakby ktoś po fasolce tak sobie, kurde, prosto pod Nohala Bonkena strzelił. Ktoś chyba gnojówę wywala. No, zaraz dojeżdżam, zobaczcie, 2,3 km, będę skręcał już w prawo, a zostało mi 4,3. No zobaczymy. Mam nadzieję, że tam ludzi nie będzie też popadał, to może spierdzielimy, nie? Zobaczymy. No i zbliżamy się, widzicie, tutaj trzeba skręcić. Ukiernica się nazywa miejscowość, znaczy skończyła się Ukiernica i tutaj musimy skręcić w prawo na Płońko.
Zaraz zobaczymy, dokąd zaprowadzi nas ta dróżka. Jestem u celu. Idziemy patrzeć na razie, bo bardzo fajnie się tu wjeżdżało. Tam są tylko wędkarze, jak widzicie. Zobaczcie. Plaża w Żukowie. Plac zabaw. Nie no, tu się można normalnie pokąpać. Tam toj. Tu jakieś głazy pomalowane. Tu jakiś strumyk płynie. Śmietniczki. Co najważniejsze, słuchajcie, pusto. Pusto jak diabli. Zobaczcie, tu plac zabaw jest. Tutaj sobie można... Ja sobie tam samochodem przyjadę. Można sobie tutaj elegancko popływać, pograć w siatkę. Nie no, zajebiste miejsce jest. Muszę się tam władować gdzieś samochodem. Ale zobaczcie, jak tu płynęło coś. Widocznie jak tu jest mega wielka ulewa, to wszystko spływa. Pomost. Idziemy zobaczyć ten pomost. Ale kurde, jak mi się tu podoba. Zajebiście jest. Będę musiał tu z dzieciakami przyjechać. No ale powiem wam, że można się tu wykąpać. Ale niebo, patrzcie. Genialne miejsce, słuchajcie. No genialne. Kurde, tak mi się podoba. Chyba sobie gdzieś tutaj wjadę samochodem, jeszcze nie wiem gdzie. Żadnej tabliczki nie ma, nic. Idę zobaczyć tam, może coś będzie. O, tu można sobie palić w takich donicach. No luks, kurde, jest tak genialnie. A ja sobie pojadę gdzieś o tam, na tyłach. Pogoda się trochę zesrała. Deszcz pada, ale mnie to nie przeszkadza. Dobra, przestawiam furę. Stanę sobie tak, albo nawet jeszcze bliżej, słuchajcie. Tam ktoś przyjechał wykąpać się, bo woda ciepła jest. Tam, no słuchajcie, stolik mogę zjeść. Na razie idę do fury, do środka, bo trochę deszcz pada. Trochę sobie posiedzę, a mam dzisiaj pełno filmów do oglądania i mam dużo do opowiadania i mam fajne rzeczy jeszcze do pokazania. Będę kręcił naprzemiennie 9 i 7 GoPro. Ściągnąłem sobie krótkie spodenki, tam leżą. Jest tak duszno. Obejrzę sobie film, chcę sobie odpocząć, bo teraz pakowanie w tym upale mnie troszeczkę zmęczyło. Obejrzę sobie pierwszą część, bo mam do obejrzenia Powrót do przyszłości, 3 części. To sobie przypomnę swoje stare lata. Kiedyś bardzo uwielbiałem ten film. Mam trylogię właściwie. A zajadam sobie, jak widzicie, borówkę amerykańską. A co z twoją dietą, Marcin? Pogadam o tym później. Na razie sobie obejrzę film i widzimy się później. Panny i panewki, mamy 21:50. Jestem po pierwszym odcinku. Obejrzałem sobie już pierwszą część Powrotu do przyszłości. No nie wychodziłem wcześniej, bo kurczę, powiem wam, że no ruch tutaj jest, kurczę, jak w Madrycie. Najpierw tych 2 gości tam się kąpało. Później przyszła jakaś młodzież, tam kurde parę osób, no to wiecie, tam i chuj leciały co chwilę. Teraz przyjechał jakiś inny bus tam. Jakaś para przyjechała, spanie w wanie tak samo uprawia, widzę. Jakieś tam ognicho sobie szykują. Komary strasznie żną, a jest bardzo ciepło, jest 23 stopnie w tej chwili. Mówię, prawie 22 jest i kurczę, żrą jak żarłoczne świnie. Dobra, teraz może tak. Powrócę do moich wcześniejszych, dzisiejszych zakupów, gdzie pewnie widzieliście saszetki dla psa. Co bardziej spostrzegawczy zauważyli dla szczeniaka. W mojej rodzinie pojawił się nowy osobnik Ramzes, którego poznacie już niebawem w kolejnych odcinkach, go wam zaprezentuję. No, minęło 1,5 roku od utraty mojego przyjaciela Borysa, jak wiecie, owczarka szkockiego, który przeżył 12 lat, trochę mało, no ale choroba go dopadła, no już mniejsza o to. No i nadszedł ten moment, by pojawił się nowy futrzak. Ja, słuchajcie, od dziecka wychowuję się ze zwierzętami, z psami generalnie i z psami, no nigdy cuki nie miałem, no i teraz też mam psa, no tak jestem przyzwyczajony. Ale to tyle, no nie powiem wam wszystkiego, jaki to pies, jaka rasa i w ogóle. Pokażę wam to w jednym z następnych odcinków. A teraz wam pokażę 2 nowe rzeczy, które sobie kupiłem. To i w takim etui coś ciekawego, ale zacznijmy od tego. No Marcin, ale co sobie kupiłeś? Gaśnicę? Nie, to nie jest gaśnica. Słuchajcie, to jest miotacz gazu. Miotacz gazu Predator. A wiecie, jeden z tańszych takich, no chociaż też trochę swoje kosztował, ale to jest jeden z tańszych. To jest generalnie gaz na zwierzęta. Ja, słuchajcie, jeżdżę dużo po lasach,
no wszędzie rowerem, gdzieś tam czasami się spotykało psy jakieś tam, które nawet goniły rower, słuchajcie. No i teraz była taka głośna sprawa, tam 2 psy uciekły i ludzi zagryzały gdzieś tam w Polsce, nie? No to właśnie w tym celu ja jestem, wiecie, ja jestem tego zdania, lepiej zapobiegać niż leczyć, jak to się mówi później, albo nie wyleczyć, bo ktoś umrze. Głupie porównanie. Przezorny, zawsze ubezpieczony i myślę, że to jest dobre. Ja mam w ogóle fioła na punkcie bezpieczeństwa, znaczy bezpieczeństwa zagrożeń od ludzi przede wszystkim, no i od zwierząt też generalnie. Wolałbym tego nigdy nie użyć. Chcę tego nigdy nie użyć. No ale wiecie jak jest. No a takie duże, Marcin, jak to będziesz woził na rowerze. Spokojnie, spokojna wasza rozczochrana. To nie jest tylko do roweru, bo przecież nie znajdzie się miejsce. Ale to jest do mojego właśnie van life'owego stylu, który prowadzę jakiegoś czasu, sobie jeżdżę. Różnych, słuchajcie, ludzi się spotyka. Na jednym z paniów w Waniu już właśnie miałem taką akcję, ale nie do mnie się przypieprzali, no, ale kiedyś może taki nadejść moment, że przypieprzą się do mnie. I generalnie kupiłem do takiej samoobrony 3 różne przedmioty. Przezorny, zawsze ubezpieczony. No z racji tego, że no jestem trochę większej postury, także no w ryja też potrafię dać, no ale niestety trafią się więksi kozacy, no i co wtedy? Wtedy takie coś na pewno się przyda. Tak to wygląda, zobaczcie, jest to Predator. 2% środek, to jest bardzo duży ponoć, jeżeli chodzi o czynnik, bo to jest jakiś tam pieprz, nie wiem generalnie co tam jest. Naturalny środek obezwładniający i on ma pojemność 550 ml. No i tam jest troszkę. Tutaj taka zawleczka jest, ją wyciągamy jak chcemy użyć i po prostu już naciskamy wtedy, a zawleczka siedzi dla bezpieczeństwa naszego. No i wiecie, jak się spotka jakąś sforę psów albo kurczę, nie wiem, jakichś zdziczałych dzików, kurczę, które będą cię gonić, można zawsze się obronić. Krzywdy tym nie zrobię. Odgonię i będzie miał czas na spierdolenie. Dobra, to jest jedna rzecz, gaz. Druga rzecz to jest taka mała, banalna. Co to jest? Latarka. No ale co ty, Marcin, latarką chcesz się bronić? No dosyć, powiem wam, taka fajna latareczka. Ma ona 3 funkcje świecenia. Jest to taki włącznik. Raz naciśniemy, to świeci mocno. Wyłączymy, drugi raz naciśniemy, świeci słabo. No i trzeci raz naciśniemy, no, mryga. Nie wiem po co ta funkcja w ogóle, do niczego to się nie przydaje. No i tyle. No i co, Marcin? Oślepisz kogoś tym, kurczę? I co, spierdzieli w tym momencie? Nie. Bo oprócz funkcji oczywiście latarki, która to jest, wygląda jak niepozorna, zwykła latarka, mamy funkcję paralizatora. W tym celu służy tutaj taki z tyłu przełącznik. Przełączamy go na on, w pozycję w dół. I teraz spójrzcie. Jak wam pokażę bliżej. Szybko mryga, a dźwięk jest, powiem wam, przerażający. Duże napięcie, ale taki zapach ozonu od razu, jak po burzy. No i taka latareczka z funkcją paralizatora, bardzo fajne, poręczne, z poręcznym etui takim do paska na szyję, co możemy zawiesić. Jest to paralizator Sabre 94418, oczywiście produkcji chińskiej. Ile za niego dałem? 200? Nie pamiętam, wiecie ile dałem. Nakupowałem to wszystko na Militariach, militaria.pl. Także ten gaz i ten Predator na militariach.pl jest dostępny. Ależ kurde, pięknie pachnie ozonem. Marcin, dawaj, przetestuj na sobie. Nie jestem samobójcą, słuchajcie. Na pewno nie chciałbym dostać takim paralizatorem nigdy w życiu. No i mam nadzieję, że tego nigdy nie użyję. Ale czemu nie kupiłem takiego klasycznego paralizatora z 2 elektrodami? No bo to jest takie incognito, wiecie, no, generalnie ktoś takie coś wyciągnie, to ty nie wiesz, czy to jest paralizator, bo tych elektrod, zobaczcie, tych elektrod na pierwszy rzut oka w ogóle nie widać. Nic nie ma. Tylko latarka, gościu się szarpie, rzuca do ciebie albo coś takiego. Wystarczy ułamek sekundy nacisnąć i gość się przewróci, bo gwarantuję wam. Nie powiem wam jak, bo na sobie na pewno tego nie użyję i generalnie mówię, no nie chciałbym tego nigdy w życiu użyć, ale w życiu różnie bywa. Trzecią rzecz pokażę wam, najlepszą, pokażę wam na kolejnym odcinku już, tak żeby wiecie, nie było wszystko w jednym odcinku, żebyście też czekali na następny. Oj, pokażę wam, co sobie kupiłem, gdzie dzisiaj byłem, bo show. Kupiłem sobie do moich winek karkocią w końcu mój taki van do busa i będę go sobie woził w busie, żeby już nie być niemiło zaskoczony, bo nie miałbym jak otworzyć wina inaczej, nawet żadnej śrubki, kurde, nie mam. Kolejny temat, jaki chcę poruszyć, to Marcin, co z twoją dietą? Jak widzicie, browarka piję. No, chcę trochę coś wyjaśnić, bo w ostatnim filmie, jak tam mówiłem o keto i niskowęglowodanowej diecie,
Trochę źle mnie zrozumieliście, no ja trochę źle powiedziałem. No. Ja generalnie nie chcę być na keto, stricte keto. Chcę być na diecie niskowęglowodanowej, to jest dieta poniżej 100 gramów węglowodanów na dobę, ale też z elementami keto, czyli no, czasami takie dni mam, że się trzymam poniżej 50, a są takie dni, na przykład dzisiaj, nie? Takie piwko ma no, miodowe trochę więcej, no ale około 20 gramów ma w butelce. No tak wypiję sobie 2-3, a dzisiaj prawie nic nie zjadłem. Czy no zjadłem sobie, co ja zjadłem rano? Aha, zjadłem sobie paróweczki kotlińskie, takie są firmy Kotlin, bardzo dobre. No i te piwka, borówki jeszcze tam zjadłem. Na pewno jestem poniżej 100 gram i właśnie tego się trzymam. Nie jem cukrów, nie jem słodyczy, no ale czasami przyda się taki reset. Można i przekroczyć te 100, nic się nie stanie. Generalnie waga mi spada. 2 tygodnie byłem na takiej diecie niskowęglowodanowej poniżej 100. Teraz na wyjeździe byłem, też lodzika zjadłem, też zjadłem placka po węgiersku. To wszystko było wliczone i 5 kg mi zeszło przez 2 tygodnie. Na samym początku schodzi woda z organizmu, no ale jeżeli schodzi woda przy tej diecie, znaczy, że jestem na dobrej drodze, coś się w organizmie dzieje, nie? Tam ludzie mi pisali też, żebym uważał na tej diecie keto. Jeszcze raz powtarzam, ja nie chcę być na diecie keto totalnie, bo ktoś tam był chory, coś tego. No ale ja z drugiej strony słyszałem, że dużo ludzi na przykład na tej diecie sobie chwali, nie? Sobie chwali, wyniki robią, mają bardzo dobre wyniki. Także komu wierzyć nie wiadomo, a zawsze wiecie, takie gadanie, że bo tam ciotka, wujka, albo wujek, albo mój syn, coś tam tego, mnie to nie przekonuje. Ja jak sam nie zobaczę, jakby na przykład ktoś bardzo bliski mi znajomy, mój kolega, przez tą dietę stricte zdiagnozowany przez lekarza, którego znam, który wiem, że gada mądrze, a nie, że pacjent przychodzi, panie, bo jestem na keto i coś tam tego, to wina keto i stawia diagnozę, że to jest wina właśnie diety. To jest dokładnie tak jak z COVID-em, nie? Którego nigdy nie było. Znaczy koronawirusy zawsze istniały, ale COVID to jest wymyślony nie wiem po co i przez kogo. I widzieliście, wystarczyło kichnąć, szedłeś do lekarza, COVID. Coś tam, COVID. No, śmiech na sali. Kurczę, ja się z żoną śmieję, bo my nie byliśmy zaszczepieni od samego początku. Byliśmy sceptyczni, do tego nastawieni w ogóle. Chorzy byliśmy, ja byłem chory i prychałem, kichałem i normalnie tak jak wiecie, przy grypach, jakichś przeziębieniach. 4 szczepionki przeżyliśmy. Ludzie się po 4 razy szczepili. My ani razu jesteśmy weteranami. Weterani COVID-a, no, że tak powiem. Niezniszczalni. Bzdura totalna. Dobra, ale nie będę gadał o tym, bo zaraz wejdziemy w sferę polityczną, a to mnie troszeczkę dlatego ja nie chcę o tym gadać. O czym to ja chciałem jeszcze gadać? Aha. Jest jak gorąco w tym samochodzie. Dobra, teraz powróćmy może do tej miejscóweczki. No miejscóweczka generalnie jest spoko. Tylko mówię, no za dużo troszeczkę ludzi tu się teraz tak kręci. Ja jestem generalnie takim samotnikiem, wolałbym być sam. Zastanawiam się też jutro, gdzie pojechać, bo zmienię sobie miejscówkę. No nad morze już nie pojadę, chciałem w pierwszej chwili nad morze jechać, ale teraz pojechałem troszeczkę na południe Polski, czyli w dół. No i nad morze mam teraz ze 150 km, więc się nie opłaca. Muszę też sobie w rejonach tutaj popatrzeć, ale to wstanę sobie rano i zobaczę. Tutaj sobie zrobiłem jeszcze taki mały upgrade do mojego kranu przenośnego, ale to Wam pokażę jutro. A i teraz Wam pokażę to gówno. Prezentowałem Wam na jednym z filmów grip Ulanzi, grip z wbudowanym powerbankiem o 10 000 mAh, a generalnie ma 6000 coś tam. I powiem Wam, no przestało mi działać. Raz działa, raz nie działa. Kurczę, wiecie, tu włączam, do ładowania nic się nie dzieje, podłączam do ładowania, żeby powerbanka naładować, to się aktywuje. Raz się aktywuje, raz się nie aktywuje, że ładowanie trwa, później włączam, niby ładuje, później patrzę, w ogóle nie ładuje. Nie wiem, co się dzieje i generalnie jestem wkurzony na firmę Ulanzi. Mam parę rzeczy firmy Ulanzi, ale już 2 rzeczy mi się spierdoliły. Tutaj mam też firmę Ulanzi, taką lampkę, sobie ją chwalę. Fajna jest, bardzo, bo jest mała i bardzo dużo światła daje, ale to jest druga taka moja lampka, a pierwsza firmy Ulanzi, jaką kupiłem, właśnie też taka sama. Tam inne port ładowania, tylko był coś takiego, nie? Przyszła do mnie, no i po ładowaniu fajnie świeciła, tak samo jak ta zresztą. Tam chyba nawet troszeczkę słabsza żarówka. No ale na drugi dzień leżąc włączam, nie działa. Coś cały czas żarło baterię, trzeba było doładować. No to mówię, później sobie będę podłączał sobie na przykład kabelkiem i będę sobie świecił. Też przestała działać i mówię, dupę z tym, kurzyłem się. No i teraz nie przywiązywałem wagi, że to w Ulanzi, nie? No i teraz drugi przypadek Ulanzi, znowu coś spieprzone, także sorry, memory. Ja się pogniewałem na tą firmę i więcej już nic nie kupię i nie polecam. Nie polecam Wam gripów i w ogóle sprzętu firmy Ulanzi, choć to jest jeden, że tak powiem, z wiodących takich
producentów, zamienników, na przykład GoPro, różnych rzeczy, case'ów, jakichś tam tych obudów, nie? Ja nie kupię więcej nic z firmy Ulanzi. Komary żrą trochę. Przyszła pora na drugie piwko. Jeszcze jednej rzeczy mi brakuje w moim busiku. Otwieracza, kurde, to wszystko otwieram jakimiś zapalniczkami, nożami, kurczę, o kant czegoś jak zwykle. Teraz pijemy takie cudo, słuchajcie. Jak wiecie, znaczy może nie wiecie, słuchajcie, ja założyłem swego czasu, jak ważyłem piwa, chociaż ekspertem nie byłem, ale trochę tych piw poważyłem. Bardzo mi się to podobało. Założyłem swoją grupę na Facebooku, która o dziwo, słuchajcie, się troszeczkę rozrosła. Już tam nie pamiętam, 1500 członków jest, czy może mniej troszeczkę. No ale to i tak powyżej 1000 to jest bardzo dużo. Grupa się nazywa Piwo i Cydr Domowej Roboty. Jak chcecie, możecie zobaczyć, tam ludzie zaczęli dyskutować między sobą różne przepisy na cydrę, właśnie na piwa różne, kurczę, na różne wareczki. No ja też jestem miłośnikiem, jak już wiecie, ważenia piw, ale no nie mam gdzie niestety tego robić. Podjęliśmy z żoną takie postanowienie, że nie możemy kupić właśnie sobie żadnego, chcemy kupić sobie gospodarstwo z czasem, jakieś takie wiecie, większe, a z racji tego, że na razie tego nie możemy zrobić, bo finanse na to nie pozwalają, pójdziemy chyba w wynajem, po prostu wynajmiemy sobie jakiś dom gdzieś z jakimiś stodołami albo coś takiego, no zobaczymy, to jest kwestia otwarta, ale już trzymamy w tym właśnie kierunku, żeby to robić, nie to i wtedy będziemy ważyć piwo. Dobra, a teraz sobie piję takiego Vanilla Boy, słuchajcie, nie wiem co to jest. Jest to piwko wyprodukowane przez browar, ale browar z Lęborka. Goryczka, jak podaje producent, jest na tym poziomie, słodycz jest na tym poziomie, a moc, o tak, malutko, bo to ma raptem, gdzie tu jest, 4,5, no to tak, takie średnie deserowe piwko. Jest to Pale Ale. No jest to, zobaczymy. Nie ukrywam, że lubię jak idzie gładko. No zobaczymy. Próbujemy. Otwieramy. Niuchamy. No, czuć takie... Kurwa, nie w tą dziurkę mi wpadło. Nie moje piwo. Nie moja bajka. Goryczka jest na niskim poziomie. Czekajcie, zamknę drzwi, bo jakiś sukinsyn już tutaj lata, kurde, i mnie opierdzieli w nocy. Wasze zdrowie, moi kochani. Aha, i przepraszam, że no dzisiaj już nic nie było pichcone, no i nie będzie pichcone, choć mam w lufce, widzieliście, zakupy spore dosyć. No z tego względu, że mi się po prostu jeść nie chce. Jak człowiek jest na takiej diecie, powiedzmy, dzisiaj już tam przyzwyczaiłem, bo ja generalnie stosuję okienko, właśnie nie domówiłem do tego, co mówiłem wcześniej, do diety niskowęglowodanowej. Ja jeszcze stosuję okienko 8/16, czyli 8 godzin jem, a 16 godzin głoduję. Tak mówiąc tak wprost, nie? Czyli przez 8 godzin jest to okienko od 12 do godziny 20 i w tych godzinach sobie właśnie spożywam posiłki. Dowoli, słuchajcie, dowoli, by się właśnie trzymać tych niskich węgli poniżej 100, a nierzadko i poniżej 50, także tam i można, słuchajcie, łyżkę ziemniaków zjeść, i chlebek można zjeść, nawet czekoladę, tylko że gorzką. Słuchajcie, kiedyś gorzkiej czekolady nienawidziłem, szczerze nienawidziłem, a teraz 85%, 90% luks. Naprawdę, smak się tak zmienia, jeżeli odstawimy cukier wszelkiego rodzaju, kawy też nie słodzę na przykład, znaczy słodzę sobie, ale erytrolem to jest praktycznie, no takie, to są drożdże cukrowe, zero węgli praktycznie tam jest. Poczytajcie sobie, jeżeli nie wiecie. I tak, tutaj możecie zobaczyć stoicy nie mini, ale spoko, bez obawy. Zjadłem tylko dosłownie parę sztuk. To zostało po moich córkach w samochodzie. I tak po prostu, ja to znalazłem pod siedzeniem. A tłumaczysz się, Marcin. Nie, znalazłem to pod siedzeniem, po prostu postawiłem to, żeby się nie rozpieprzyło. To w ogóle jakieś wilgotne, jest miękkie. Przyznam się, ze 4-5 może zjadłem, tak, wiecie. Ale tak to nie jadam. Nie jadam chipsów, nie jadam czekolad, choć bardzo jestem, wiecie, ja łasuchem, ja lubiłem wpierdalać te słodycze. Nie jem generalnie żadnych słodyczy. Ograniczyłem ryże, kaszy właśnie i chleb, ale też jem tylko w bardzo malutkich ilościach. Takich, wiecie, na poziomie i przede wszystkim się nie przeżeram. No i powiem wam, taką dietę stosował mój kolega, dosyć sporo schudł. Przez 2 lata, czy tam 3 nawet, nie wiem, bardzo mocno schudł. Ale właśnie jadł wszystko, tylko ograniczył ilości i te węglowodany nieszczęsne, bo one generalnie powodują to, że dupska nam rosną. No dupsko może nie, chociaż też mam takie, no może nie duże, ale brzuch to mam, kurczę,
No i dlatego tak jest, trzeba coś z tym zrobić. Dobra, może się jeszcze włączę, oglądam sobie drugą część Skazanego na śmierć, chciałem powiedzieć, kurczę. A to dlatego, że Skazanego na śmierć oglądałem chyba z 5 czy 6 razy, całą serię, bardzo to lubię i obejrzę jeszcze jeden raz. Także no, wasze zdrowie, oglądam sobie Powrót do przyszłości, część drugą. Kolejne piwko wjeżdża na tapetę, słuchajcie, teraz stout czekoladowy, o, coś takiego, jest to piwo z, browar się nazywa Browar na Jurze, spółka jawna, www.browarnajurze.com strona i jest to stout czekoladowy. Co tu jest napisane? Jest napisane stout ważony tradycyjną metodą górnej fermentacji. Ciemny kolor oraz smak gorzkiej czekolady nadają piwu specjalne ciemne słody i polski chmiel, pasteryzowany i filtrowany. No, spróbujemy. Otwieramy. I pierwsze co, oczywiście niuchamy. Nie, żartuję. Czekolady tu nie czuję. O. O. Cicho, teraz będę ekspercko gadał. Wiecie co? Pierwszy taki łyk jest... Ciężko mi to określić, taki pierwszy łyk. Nie mogę określić pierwszego smaku, pierwszego łyku, ale takie po pół sekundy czuć kawę. Czekolada nie wyczułam w ogóle, ale wiecie. O, finish. To się nazywa tak, finish. Ewidentnie czuję taką kawę, jak się pije kawę bez cukru. I taka goryczka kawy zostaje jak nic. Co tu mamy w składzie? W składzie mamy, oprócz wody wiadomo, tu mamy tak, słody jasny, jęczmienny, karapils i czekoladowy. Chmiele aromatyczny oraz goryczkowy i drożdże. No, ciekawe sprawa. A ile ma to u alkoholu? 5%. Także to jest no, delikatne, ciemne piwo. Bardzo dobre. Ten bus tam, co stał, to pojechali już. Także zrobili sobie jakieś tam ognisko, czy coś tam, ta parka taka. A chłopaki tam, kurczę, przyjechali. Jakiś o 20 chyba pierwszej przyjechali na pomost. I siedzą cicho na nocce, chyba na ryby przyjechali. Nockę na rybach mają. O, coś takiego. No jest godzina już w tej chwili 12 w nocy, dalej siedzą. Także powodzenia. Niech sobie łowią, a ja oglądam sobie dalej, bo spać mi się w ogóle nie chce. Trzeba zamknąć drzwi. O, zobaczcie, jaki wiaterek się zerwał. No, zerwał się wiatr. Jest godzina, widzicie, 1:23. Głucho wszędzie. Tam światełka, widać, to w ogóle oświetlenie jest, tylko że kurde nie widzicie tego. Dobra, idę spać. Widzimy się rano. Jeszcze ile stopni? 22 stopnie. Jak widzicie, patrzcie, nieefektowne moje nogi. Jest po prostu ciepło. Ciepło, w śródeczku też jest ciepło. Trochę spocony jestem, tak kurczę, mi się wykąpał, ale nie będę po nocy do jeziora wchodził. Dobra, widzimy się rano. Siema, nara. Siema, z rana jak śmietana. Dopiero wstałem, słuchajcie, tak mi się dobrze spało. Mamy 8:50, słuchajcie, dopiero wstałem. Idę tam zobaczyć. Trzeba nieźle lać, nieźle płynąć. Niezła ulewa musiała być. Się trochę woda uspokoiła, bo taki ten spływowy muł był taki. Zobaczcie, jak to fajowsko. Deluxe. Trochę buja się ten pomost, ale fajna rzecz. Kolejne ciekawe miejsce odwiedzone. Idę teraz jakąś kawkę zrobić. O Jezu. Miało padać od samego rana. Znaczy właściwie w nocy o 3:00, 4:00 miało zacząć padać. Nic. Może tam pokropiło trochę w nocy, ale nie wiem, nic nie słyszałem. Dobra, idę jakąś kawę zrobić. A teraz wam pokażę mały taki patencik, upgrade'ik do mojego przenośnego kranu. Zobaczcie. Mamy taki coś. To jest po prostu magnesik. Tutaj przykleiłem gumę, żebym mógł sobie to swobodnie do karoserii przyczepić. Trzyma dosyć mocno. Wcześniej przylepiłem troszeczkę grubszą gumę, taką ze 3 mm. To powiem wam, że to słabo trzymało i odpadało, nie? A teraz luks. Patrzcie. Teraz to wystarczy wkręcić tutaj, tu, z boczku.
Tutaj użyłem takiego chwytu do telefonu, żeby zapać z boku urządzonko, ponieważ tylko na dole, jak widzicie, gwint jest tutaj, o, w tym miejscu jest wkręcona nóżka. O, takie coś i teraz patrzcie. Teraz sobie tak wieszamy tutaj i jest luks. Luks, można sobie włączyć. I już. Kranik elegancko działa. Można mieć rączki. Super sprawa. Bardzo porządna sprawa na biwakach. Polecam naprawdę. Sprawdza się wszędzie, choć mały przepływ, bo ma litr chyba na minutę, ale naprawdę super. A wytrzymuje ponad godzinę pompowania. Ja mam tam zbiornik, o, tam widzicie schowany, 30 litrów. To taka pompka spokojnie 2 takie zbiorniki wypompuje, czyli godzinę ciągłego pompowania. To jest bardzo dużo i wystarczająco. Dobra, robimy kawę, póki jest pogoda. No, już zaczyna się jakiś wiatrzycho zrywać, ale to wiecie. Nasypiemy kawulca. Wiecie co, ta moja seria z paniem w wanie powinna się nazywać troszeczkę inaczej. No, jeszcze śmietankę. Po co ja sól przyniosłem w ogóle bez sensu? Sól jest podobna do słodzika, którego używam erytrolu, ale niczego nie mam. Więc nie będzie nic słodzone, będzie tylko kawa i 30% śmietanka łaciata. Kawa się kończy. Trzeba do jakiejś Biedry zajechać i dokupić. O, lodóweczka moja cały czas działa, bo to zimne. Czekajcie, idę tu po telefon. Zastanawiam się, gdzie by tutaj dzisiaj pojechać. Tak myślę, że o 12 sobie zjem, no bo jak wiecie, jem 8 na 16, czyli od 12 do 20 mam swoje okienko żywieniowe. Marcin może sobie darować, wczoraj żeś olał sprawę. No, czasem można przegiąć, ale trzeba się kontrolować. Jest pół do 10. Piję na razie kawę. Chcę zobaczyć, czy w ogóle będzie padać. No niby do 14 ma być taka pogoda. Luks. A jak do 14 będzie taka pogoda, to sobie upiekę grilla. Upiekę sobie tutaj grilla, będę miał już upieczone rzeczy. A później tylko podgrzeję w razie czego, prawda? Bo nie wiadomo, gdzie zawitamy następnym razem. I znowu to będzie taki odcinek łączony. Tutaj zakończymy, pożegnamy się i w następnym będziemy kontynuować tą dwudniową wycieczkę, która nie wiem gdzie nie zawiedzie. Myślę, że też jakieś fajne miejsce. Fajne to jest tym, że właśnie można sobie odwiedzić różne ciekawe miejsca. Czasem ciekawe, czasem mniej ciekawe. Ale to jest taka lekka, malutka tyci przygoda, gdzie można sobie pojechać właśnie i zobaczyć fajne miejsca, w których się nigdy nie było. O tak. Z czasem będę zataczał większe kręgi, tak myślę do 200 nawet kilometrów. Tak wiecie, za Koszalin nawet. Takie półkole od Szczecina. Znaczy takie powiedzmy koło od Szczecina i jakbyście mogli, słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach o jakichś ciekawych miejscach wartych odwiedzenia po prostu. Tak mówię, do 200 km, tak jakbyście Cyrkiel od Szczecina wzięli. Wiadomo, to tam plus minus 20 km nie gra roli, ale bardzo chętnie bym pojechał w takie miejsca. O, już mi się woda smaży, ale pogoda jest cudowna. Kurde, luks. Już? Boże, święty Marcin. Wiatr wieje w palnik i troszeczkę dłużej to trwa, ale lada moment już się zacznie. Kurde, jak pogniotłem ten czajnik, no nic, tak ma być. No, a nawiązując do mojej wczorajszej rozmowy, już niedługo, jak odchowam swojego nowego kolegę, nowego przyjaciela, który dopiero ma 8 tygodni, będziemy jeździć razem. I to razem, myślę, takie spanie w wanie, razem na jakieś wycieczki rowerowe, kupię mu specjalną przyczepkę, tudzież może zrobię taką, chociaż one nie są takie drogie, więc można, nie wiem, czy gra jest warta świeczki, ale no kurde, chcę. Ja żałuję, kurczę, że ja wcześniej, jak miałem tę 4, ja nie wpadam na taki pomysł, żeby w ogóle jeździć gdzieś. To trzeba być głupkiem, nie? Głupkiem totalnym, kurde. No ale cóż,
Ja tak w życiu niestety mam tak, że się działam z opóźnieniem, kurczę. Wpadam na jakiś pomysł albo czegoś się uczę, dopiero się nauczę za jakiś czas już, a mogłem to robić wcześniej, nie? I przez to tracę. No ale co ja na to poradzę? No, tak mam. I jeszcze jedno, ja od życia nie dostaję tego... O! Gorąco. Od życia nie dostaję tego, co... Przepraszam, faka wam pokazałem. Od życia nie dostaję tego, co chcę, tylko to, co mi potrzebuje i los mi to daje. No nie wiem czemu tak jest, całe życie tak mam. Taka śmietanka jest bardzo koloryczna, ale ma mniej węglowodanów niż mleko. Tam pamiętacie, kiedyś nam mówiono, że i się tak myślało, nie? Że tłuszcze, jak się je tłuste rzeczy, to będziesz gruby i ta sprawa, nie? Zobaczcie, jakie to jest mylne, nie? Możecie jeść tłuszcze i chudniecie, bo no nie wiem, organizm jest jakoś tak fajnie zrobiony, że on te tłuszcze jakoś rozkłada. Nie znam się dokładnie na tym, musielibyście zgłębić temat, ale generalnie jest tak, że tłuszcze się rozkładają, przechodzą, a węglowodany się rozkładają na właśnie tkankę tłuszczową, która się odkłada w naszych boczkach, brzuchach, dupach, biodrach itd. itd. A same tłuszcze jedząc chudniecie. To jest, kurde, w ogóle organizm jest bardzo fajnie zrobiony, nie? Fajnie to wszystko funkcjonuje jak taka maszyna. O, tak, to jest to, co lubię. Dobra, nie będę was nudził. Piję sobie kawkę i poodpoczywam sobie troszkę w tej pięknych okolicznościach przyrody, ale jest cudownie. Jeszcze nikogo nie ma. A jeszcze mam dla was taki mały komunikacik. Będę sprzedawał GoPro 9, tą aktualnie, którą nagrywam. Kamera nagrywa bardzo fajnie. A dlaczego sprzedaję? No bo chcę kupić sobie nowsze. Ja teraz postanowiłem, że będę sobie co roku, bo co roku wychodzi nowa, kupował wersję poprzednią. Czyli przez rok będę, tak teraz chcę sprzedać sobie 9, kupię sobie 10, bo po roku czasu są opinie użytkowników, wiem czy to działa, czy się zacina, czy nie. No i teraz kupię sobie 10, a za rok sprzedam 10, kupię sobie 11. Powiecie, po co, Marcin, jak ta nagrywa bardzo dobrze? No i co z tego, że nagrywa bardzo dobrze, ale chcę mieć nowszy sprzęt. I tyle, proste. Więc śledźcie mój kanał, jeżeli ktoś chce kupić. Link wam wtedy podam w opisie filmu, ale dopiero jak nastąpi ten fakt. Także tylko tak mówię. No i jeszcze będę sprzedawał nagłośnienie Boya, te co miałem bezprzewodowe, plus dołączone do telefonu. To wszystko wam objaśnię w filmie. 2 gimbale będę sprzedawał, bo słuchajcie, zacząłem robić porządki u mnie w pokoju. No i poznajdywałem takie rzeczy. Ja w sumie miałem 3 gimbale, nie wiem, ale 2 na razie znalazłem. Feju TH1, drugim był, nie pamiętam jakiej firmy. Kilka razy użyte, praktycznie nowe, działają wyśmienicie, kurczę, no leżą niepotrzebne, bo jak wiecie, no GoPro 9 już od 7 praktycznie stabilizacja jest taka, że tych gimbali po prostu nie trzeba używać. No i leżą tak, chociaż mają fajne funkcje takie śledzenia i te sprawy. Jak trafi to do sprzedaży, powiadomię was o tym, kto będzie chciał, to sobie kupi. A teraz będzie jedzone takie coś. O, patrzcie na to. Karkówka w marynacie bałkańskiej. Znaczy, nie będzie jedzone. Piekę sobie teraz, żeby mieć już upieczone na obiad. Później, bo nie wiadomo, czy tam, gdzie dojadę, będzie możliwość robienia grilla, więc sobie upiekę to teraz. Ale zrobię to tak fantastycznie, że... Dobra, najpierw rozpalę grilla, bo nie ma co. Grillek niestabilny emocjonalnie, no ale cóż. Użyjemy takiej pałeczki, chociaż ja nie używam takich rzeczy. Zawsze palnikiem pogrzewam, ale mam, zostało mi skądś tam. To użyjemy. Dobra, niech się rozpala. Dobra, grillek niech sobie płonie, a ja tymczasem sobie przygotuję, słuchajcie, tą tackę użyję do trzymania pieczonych karkówek. Muszę ją tak wyciąć tutaj bardzo specyficznie. Myję sobie zaraz ten pojemnik po nałożeniu. Wstawimy później jakiś worek. Po usmażeniu wsadzę tutaj właśnie karkóweczkę i sobie zobaczę, ten nóż jest ostry jak kurde brzytwa. Krateczka. Marcin, ona jest brudna. Oj tam. Zobaczcie, jak profesjonalnie umyłem. No nie no, znowu nie kupiłem gąbeczki i nie mogę tego domyć, także, ale to jest sos ten bałkański, także spoko luz, nic mu nie będzie.
Trzeba przewrócić moje piękne karkowianki. Będzie wyśmienity obiad. Słuchajcie, wiem gdzie jadę. Jadę do Barlinka, mam tu blisko, mam 27 praktycznie kilometrów do Barlinka. Pojadę, może mi się uda na rowerze, nie wiem, zobaczę jaka ma być pogoda, zaraz zobaczymy. Z tym bywa różnie. Nie wiem jak w Barlinku, ale tu ma padać do którejś tam. Także nie wiem czy pojadę rowerem, szkoda, kurde, bo tam fajne są tereny. No ale cóż, jak pada deszcz, może ludzi nie będzie, nie? Jak wiecie, lubię być sam. Dobra, niech to się upiecze. Zaraz trzeba jakieś śniadanko, gdzieś tak około 12 zrobić. Śniadanie, obiad, śniadanie. Zjem i zakończę odcinek, a wy zobaczycie moje przeboje w Barlinku już w następnym odcinku. Ciekawe czy znajdę fajne miejsce. Coś tam na mapie znalazłem. Nie wiem czy już mówiłem. Moja seria Spanie w wanie powinna się nazywać, teraz tak sobie pomyślałem, bym ją zmienił na palcem po mapie. Po prostu sobie, bo ja sobie na Google Maps znajduję jakieś miejsce, o jadę tu i spędzam tam noc. No ale teraz zmieniać nazwę, nie wiem. A jak wy myślicie? Poradźcie coś, może jakąś fajną nazwę dla serii. To się po prostu zmieni tytuł i tyle, najwyżej i już. Co wy na to? Nie no, w sumie spanie w wanie też jest dobre. Dobra, już nie będę zmieniał, niech się zostanie. A już w następnym odcinku z wyprawy do Barlinka pokażę wam tutaj zakrytą, mam nową zabawkę, którą przetestujemy tutaj, bo tutaj nie ma ludzi. Ale to w następnym odcinku, ponieważ tutaj już mieliście dwie. Tutaj prezentowałem dwie rzeczy, a tam pokażę wam przezajebistą, naprawdę super rzecz. Zapraszam do oglądania. Dobra, a tymczasem zobaczcie, mój grillek już prawie dochodzi. Kurde, mam nadzieję, że się nie rozpada. Jest godzina 11:41, czas na jakieś śniadanie zaraz. Zrobimy sobie wykwintne śniadanko. Zrobię sobie na śniadanko parówki. Kupiłem firmy Morliny. Zobaczymy czy dobre. Z pomidorami i serem. O, ciekawostka. Mam ochotę sobie zrobić. Może mi się uda jeszcze na grillu je podgrzać. Pewnie się uda. O, i do tego coś tam jeszcze. Zobaczymy. Kurczę, w dupę jeża. Musiałem się schować, bo zaczęło padać. No nic, ale zrobimy to tutaj. Zrobimy tutaj, idę wrzucę sobie. Niech one się tam grzeją. No. A tak wyglądają te moje cuda. I co? Nie, 6 nie zjem. Zjem sobie 3. Do tego dużo warzyw. Jakiś chlebuś i będzie G. Idę wsadzić na grilla. Niestety trzeba tutaj się schować, bo kurde jest masakra. Dobra. Królewskie śniadanie. Będzie pomidorek. Się kurde rozpadało. Dobra. Weźmy sobie 3 pomidorki. Dziwne te pomidory kupiłem. Do niczego się chyba już nie nadają. Trzeba je wypieprzyć. Pomidorki z pieprzem i solą. Uwielbiam takie, jako dodatki. Zobaczcie jaki ten nóż jest ostry. Ja wam wspominałem w tym filmie rzeczy po dłuższym okresie użytkowania. Jak to wygląda. Zobaczcie, on normalnie sam wchodzi. No, nie ostrzyłem go ani, słuchajcie, razu. Ani razu. Muszę uważać, żeby przy tak precyzyjnych rzeczach jak krojenie pomidorów nie wystawiać jęzora, tak wiecie. No bo ja jak tak mam, jak się skupiam, to wystawiam jęzor. Wiem, że wy też tak macie. Tylko się nie przyznacie, to niektórzy. Superancko. Kupiłem sobie paprykę grillowaną. Słuchajcie, grillowana w zalewie. Jeszcze takiej nie żarłem. No i dobra, i to będzie jako taka sałateczka. Do tego sobie damy, gdzie to wywalić? Kurde, śmietnik wywaliłem już. Teraz będzie łosoch. Patrz, no, jest precyzyjnie ostry, kurde, luks normalny. Cyk, fuch. Tutaj zobaczcie, moja karkóweczka już wyciągnięta czeka na ostygnięcie. Dobra, teraz chlebuś. O cię w dupę lepszy. Nie ma tego. Czekajcie, może się uda. Jest to chlebek z żurawiną, słuchajcie, też wygląda jak spleśniały jakiś, nie? Chlebek tam posmarujemy duńskim masłem lekko solonym, bardzo je lubię. Przy diecie niskowęglowodanowej i wysokotłuszczowej trzeba dużo masełka. I wcale masło nie jest niezdrowe, jak mówią, jak starają się nam wmówić. Pamiętacie, takie trendy były, jedzcie margarynę. Już miał serce jak dzwon, pamiętacie? Człowiek, który na zawał serca zmarł. Kroję go specjalnie tak, bo jest z lodówki go wyciągnąłem, tej mojej prymitywnej, jest twarde jak jasna cholera. Ale dzięki mojemu nożykowi. O, dobra, jeszcze tu kawałek. W ogóle sprawdźmy, czy one słone. Zajebiste. Muszę wyjść na te niesprzyjające warunki. Jak tam moje
O, luk. Luk prawie gotowy. No to warzywami posypało. Jest luks, kurde. Zobaczcie, paróweczki tam się grillują. Dobra, idę je przyniesę. O, mam jeszcze musztardę. Trochę to ciasno w tej mojej budzie, no ale cóż ja na to poradzę. Jest jak jest, ale się zmęczyłem. Woda do picia jest. Żarcie jest. Marcy, ty wszystko zjesz? Zjem. No to zajadam. Troszeczkę musztardy delikatesowej. I myślę, że to jest bardzo fajne śniadanko. Pożywne. I praktycznie to jest taki posiłek, może się wydawać, że duży, ale tu macie warzywa, trochę łososia, 3 paróweczki, no chlebek. Nie jest tego dużo. A wysokotłuszczowe potrawy pozwalają nam rzadziej jeść. To jest cały sekret. No, sprawdźcie tą kiełbachę z serem. Nie wygląda to za ciekawie. Dobra. Naprawdę dobra. To życzę mi smacznego i sami też zajadajcie, jeżeli jecie teraz. Jeżeli teraz wy jecie, to ja wam także życzę smacznego. Duńskie masło robi robotę. No i koniec. Tak kończy się ta wyprawa do Żukowa. Nad jeziorem Płoń. Jezioro Płoń. Bardzo fajna miejscówka. Zapraszam wszystkich chętnych. A teraz kończę ten odcinek i za chwilę zaczynam następny barlinek. Także w tym odcinku to było wszystko. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!